W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego. Wydarzenie to przeszło do historii jako Noc Teczek. Czy było ono sporem o lustrację, czy też było największym kryzysem politycznym w czasach III Rzeczpospolitej? To opowieść o jednej z najbardziej dramatycznych nocy w polskiej historii. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi, spółka akcyjna. Dochodziła godzina 1 po północy 5 czerwca 1992 roku. W obradującym od kilku godzin Sejmie zakończyło się właśnie głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Jana Olszewskiego. Na 425 posłów obecnych na sali sejmowej za zgłoszonym wnioskiem opowiedziało się 273 posłów. 119 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu. Wynik tego głosowania nie mógł być zaskoczeniem. Kilkugodzinna burzliwa debata, która poprzedziła to głosowanie, mogła na taki wynik wskazywać. W ten właśnie sposób zakończył działalność rząd Jana Olszewskiego. Bardzo szybko tamta noc w Sejmie została nazwana przez publicystów Nocą Teczek i tak zapisała się w polskiej historii. Ale zanim do niej doszło, miały miejsce wydarzenia, które poruszyły całą Polskę. W ich epicentrum znalazł się bowiem urzędujący prezydent Lech Wałęsa. Wszystko zaczęło się 27 maja 1992 roku, gdy poseł Unii Polityki Realnej Janusz Korwin-Mikke. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służb Bezpieczeństwa w latach 45-92. I już następnego dnia Sejm głosami posłów Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Porozumienia Centrum, Konfederacji Polski Niepodległej, Unii Polityki Realnej i Solidarności przegłosował tę uchwałę. Co ciekawe, przyjęta przez Sejm uchwała nie dotyczyła osób publicznych, które były współpracownikami wojskowych służb specjalnych w czasach PRL. 29 maja 1992 roku grupa posłów Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego zgłosiła wniosek o wotum nieufności dla rządu Jana Olszewskiego. Sygnatariusze tego wotum zaskarżyli też przyjętą przez Sejm uchwałę do Trybunału Konstytucyjnego. Ten ostatni jednak nie palił się do rozpatrzenia tego wniosku. Tymczasem atmosfera w kraju zrobiła się gorąca. Wszyscy z uwagą śledzili bieżące doniesienia i zastanawiali się, co się jeszcze może wydarzyć. Rankiem 4 czerwca 1992 roku minister Antoni Macierewicz dostarczył szefom klubów poselskich zalakowane koperty z listą osób, które były tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Druga z list Macierewicza, również w zalakowanej kopercie, trafiła do prezydenta Wałęsy i innych najwyższych osób w państwie. Bardzo szybko informacje z tych list zaczęły się rozchodzić w kuluarach sejmowych. Jeszcze większe poruszenie po zapoznaniu się z listą zapanowało w kancelarii prezydenta, ale nie mogło to dziwić, ponieważ znajdował się na niej sam Wałęsa.
W południe 4 czerwca 1992 roku Kancelaria Prezydenta przesłała do Polskiej Agencji Prasowej oświadczenie. Wynikało z niego, że Lech Wałęsa przyznaje się do współpracy z SB, tyle tylko, że to oświadczenie po kilkudziesięciu minutach zostało wycofane, a sam Wałęsa zapis na liście dostarczonej przez Macierewicza dotyczący jego osoby uznał za sfabrykowany. Po południu tamtego dnia rozpoczęły się konsultacje Wałęsy z liderami ugrupowań, które nie wchodziły w skład rządu Olszewskiego. W trakcie tych konsultacji zawiązała się nieformalna koalicja i to ona postanowiła odwołać rząd Jana Olszewskiego. Zanim jednak do tego doszło, wniosek o odwołanie rządu Olszewskiego zgłosił również sam Wałęsa. Wieczorem 4 czerwca 1992 roku premier Jan Olszewski wygłosił swoje ostatnie przemówienie. Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali UB i SB utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Uważam, że dawni współpracownicy komunistycznej policji politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Śledzący te wydarzenia Polacy mogli być już pewni, że rząd Olszewskiego nie ma już zbyt dużych szans na przetrwanie. I taki scenariusz się właśnie ziścił w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Posłowie zdecydowaną większością głosów poparli wotum nieufności dla rządu Olszewskiego, co oznaczało jego ostateczny koniec. Po tych wydarzeniach większość mediów epatowała Polaków opinią, że rząd Jana Olszewskiego przygotowywał zamach stanu. Mówił o tym sam Wałęsa, podkreślając, że zamachowcy mieli go internować w ośrodku rządowym w Arłamowie. W epatowanej przez media wersji podkreślano, że trwały już przygotowania do tego zamachu stanu, czego dowodem było wprowadzenie w nadwiślańskich jednostkach wojskowych podległych MSW stanu podwyższonej gotowości bojowej. I dlatego, jak podkreślano, należało odwołać rząd Jana Olszewskiego. Tymczasem prawda wyglądała zupełnie inaczej. To działania Wałęsy okazały się zagrożeniem dla demokracji i naruszały polską konstytucję. Legalnie powołany polski rząd, wykonujący uchwałę demokratycznie wybranego Sejmu, został bowiem obalony za pomocą politycznego szantażu i innych bezprawnych działań, w których Wałęsa odegrał najważniejszą rolę. A wersja o zamachu stanu była jedynie kamuflażem do tych działań i została przygotowana przez służby, nad którymi nadzór przejął nowy szef MSW, Andrzej Milczanowski. Ten ostatni na konferencji prasowej, jaka miała miejsce 12 czerwca 1992 roku, ujawnił rzekomy szyfrogram szefa Urzędu Ochrony Państwa Piotra Naimskiego, który miał nakazywać jednostkom nadwiślańskim wprowadzenie stanu podwyższonej gotowości bojowej. Jak zakomunikował Milczanowski na konferencji, było to częścią przygotowań do niekonstytucyjnego, siłowego przejęcia władzy w państwie. Teza o rzekomym internowaniu prezydenta Lecha Wałęsy pojawiła się dopiero kilka lat później. Jako pierwszy przedstawił ją w książce zatytułowanej Wojsko i polityka bez retuszu generał Edward Weiner. Ten ostatni był wcześniej dowódcą nadwiślańskich jednostek, ale 4 maja 1992 roku został zdymisjonowany przez ministra Macierewicza. Miał więc osobiste powody, aby tak twierdzić. W każdym razie po konferencji prasowej Milczanowskiego rozpętała się w Sejmie polityczna burza. W jej rezultacie powołano specjalną komisję sejmową pod kierownictwem Aleksandra Będkowskiego, która miała zająć się sprawą rzekomo przygotowywanego przez rząd Olszewskiego
zamachu stanu i komisja zaczęła przesłuchiwać w tej sprawie kluczowych świadków. Jednym z nich był odwołany dowódca nadwiślańskich jednostek pułkownik Józef Pęcko. Stwierdził on jasno, że nie otrzymał żadnego szyfrogramu, który nakazywałby mu postawienie podległych jednostek w stan gotowości bojowej. Sejmowa komisja przygotowała później raport, z którego wynikało, że szyfrogram zaprezentowany opinii publicznej przez Milczanowskiego był jedynie rozkazem o wzmocnieniu ochrony budynków rządowych i został wydany przez szefa ŁOP Piotra Naimskiego w obawie przed możliwymi prowokacjami politycznymi. Jedna z takich prowokacji miała miejsce 4 czerwca 1992 roku, gdy agencja Reutera poinformowała, że w Warszawie wyprowadzono czołgi na ulicę. W każdym razie po odwołaniu rządu Jana Olszewskiego nastąpiło błyskawiczne przejęcie władzy i resortów siłowych przez ludzi Wałęsy. Odwołanych ministrów nie wpuszczono nawet do ministerialnych siedzib, w których władzę przejęli członkowie rządu Waldemara Pawlaka, powołani na te stanowiska dopiero miesiąc później. Rząd w pełni panuje nad sytuacją i nie ma powodu do niepokoju. Ludzie Pawlaka po wejściu do gabinetów odwołanych szefów resortów siłowych rozpoczęli poszukiwania dokumentów, które mogłyby uprawdopodobnić wersję o zamachu stanu. I dokładnie wtedy znaleziono rozkaz Piotra Naimskiego i postanowiono go wykorzystać do oskarżenia ekipy Olszewskiego o przygotowywanie zamachu stanu. Jak ustaliła sejmowa komisja, oryginał rozkazu Naimskiego został wyniesiony z ŁOP przez pułkownika Jana Kucharenkę, byłego oficera Służby Bezpieczeństwa. Gdy nowym szefem MSW został Andrzej Milczanowski, pułkownik Kucharenko został przez niego mianowany nowym szefem zarządu śledczego UOP. To pułkownik Kucharenko podsunął Milczanowskiemu wspomniany szyfrogram Naimskiego. Tyle tylko, że znalazły się na nim dopiski, które całkowicie zmieniły jego pierwotny sens. Ten szyfrogram już z dopiskami trafił następnie do samego Wałęsy. Powstaje więc pytanie, kto nakazał nanieść dopiski na szyfrogramie, które miały dowodzić przygotowywania zamachu stanu? Na to pytanie nie znamy odpowiedzi i prawdopodobnie już nigdy nie poznamy. Możemy tylko przypuszczać, że były dziełem służb i samego generała Wejnera. Na osobę tego ostatniego warto więc zwrócić jeszcze raz uwagę. W latach 70. generał Wejner był dowódcą pułku desantowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Dowódcą nadwiślańskich jednostek wojskowych Wejner został w 1985 roku. Już wtedy znał Wałęsę. Gdy ten ostatni został prezydentem, generał Wejner został jego zaufany. Ale jak już wspomnieliśmy, w maju 1992 roku został odwołany przez Macierewicza ze stanowiska dowódcy nadwiślańskich jednostek wojskowych. Powodem tego odwołania miał być jego udział w nielegalnym handlu bronią, co stwierdził w czasie kontroli jednostek nadwiślańskich Inspektorat Nadzoru i Kontroli MSW. Wejner miał być też zamieszany w sprawę sprzedaży Semteksu i śmigłowców firmie Joy, która następnie dostarczyła je jednemu z afrykańskich dyktatorów. Po odwołaniu ze stanowiska generał Wejner zapragnął zemsty na Macierewiczu. Nie jest wykluczone, że to właśnie on na polecenie Wałęsy naniósł na szyfrogramie dopiski mające dowodzić zamachu stanu. I nie jest wykluczone, że to on sam podsunął Wałęsie takie właśnie rozwiązanie. I Wałęsa, pałający również chęcią zemsty do ekipy Jana Olszewskiego, kupił ten pomysł. Tego już się nigdy nie dowiemy. Nie będzie to również przedmiotem działań żadnej sejmowej komisji,
żadnej prokuratury i żadnego sądu. Sprawa ta, tak jak tysiące innych, jakie miały miejsce za czasów prezydentury Wałęsy, pozostanie tajemnicą. Zresztą u władzy są jeszcze dzisiaj politycy, którzy brali czynny udział w sprokurowaniu oskarżenia o przygotowywanie zamachu stanu przez ekipę Jana Olszewskiego. Jednym z nich jest Donald Tusk, który wtedy zaliczał się do polityków blisko współpracujących z Wałęsą w operacji odwołania rządu Jana Olszewskiego. Dlatego Tusk tak niechętnie wraca do tamtych ponurych wydarzeń, ale to również nie może dziwić. Gruntowne wyjaśnienie tamtych wydarzeń mogłoby zaprowadzić Tuska przed Trybunał Stanu i przyznać rację jego dzisiejszym przeciwnikom. Ci ostatni mieliby więc kolejną szansę na powrót do władzy. Zakazana historia Sowietu to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.